Cześć, witam Was na kanale Dirt It More. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój rower, czyli tak zwany klasyczny bike check. Jest to 2Six Player 2017, czyli tak zwany rower na przyszły rok. Ten fajny rower mam już od miesiąca, niestety niecały miesiąc byłem w stanie na nim pojeździć, ale już kilka fajnych skoków zrobiłem. Między innymi tutaj na Kazurce, gdzie jesteśmy, w miejscu, gdzie tak naprawdę powstał 2Six Player. Powstał kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem tutaj jeździć. Nie było fajnej ramy dertowej i tak zaczęła się moja przygoda z Dartmoorem, która zresztą trwa aż do dzisiaj i to jest jeden z owoców naszej współpracy. Jeżeli chodzi o samego 2Six Playera, to już w poprzednich różnych materiałach powiedziałem troszkę, ale tak na szybko wracając, nowy 2Six Player to nowe przednie rurki, troszkę zmienione małe elementy i troszeczkę nowa geometria. Nowa geometria, która polega na tym, że jest minimalnie niżej środek supportu dla większej stabilności i troszeczkę ramy są dłuższe. Znaczy i SK i LK to są dłuższe ramy niż były w zeszłym roku. To tyle, nie będę się tutaj już za bardzo rozwodzić, jeżeli chodzi o samą ramę. Jak widzicie, dla mnie wygląda naprawdę niesamowicie. Przechodzimy od razu dalej. Kolejna najważniejsza rzecz w rowerze to jest amortyzator. W moim przypadku jest to RockShox Pike DJ. Jeździłem na masie różnych amortyzatorów do dirtu i w tym momencie nie ma dla mnie lepszego amortyzatora. Amortyzator mam już z 1,5 sezonu. W środku sezonu był serwisowany w Spiderze, zresztą tam też serwisuję inne moje amortyzatory. Dla mnie świetny amortyzator. Jeżeli szukacie najlepszego amortyzatoru do dirtu, to bez wątpienia polecam Wam, wybierzcie ten. Tu możemy wrócić do jednej rzeczy, czyli połączenia ramy z amortyzatorem, czyli stery. W przypadku nowego 2Six Playera zmienia się standard sterów. Są to stery ciągle taper, ale full integrated. Znaczy to, że nie mamy żadnych misek wpuszczanych w ramę. Po prostu kupujemy stery Blink i możemy tutaj zamontować amortyzator i taper i z klasyczną rurą 1,8 cala. Idziemy dalej. Mamy amortyzator, mamy ramę, dalej mamy koła. Jeżeli chodzi o koła, jeżeli chodzi o obręcze w kołach, są to Dartmoory Snipery, czyli taka obręcz teoretycznie cięższe enduro. Jak widzicie, u mnie naklejki wyglądają troszeczkę inaczej niż w seryjnej obręczy. A to dlatego, ponieważ są to pierwsze prototypy, które przyleciały do Polski, które jeszcze miały poprzednie naklejki. Co znaczy, że jeżdżę na tych obręczach już ponad 2 sezony. Ponad 2 sezony jeżdżę na obręczach w rowerze dirtowym, którym rzucam, walę i tak dalej i naprawdę się trzymają. Ja nigdy nie oczekiwałem, że będą aż tak mocne, jestem naprawdę fajnie nimi zaskoczony. No oczywiście dbam o to, żeby regularnie dociągać szprychy, żeby koło nie było luźne, no bo to jest podstawa tego, żeby obręcze dużo wytrzymały. Idziemy dalej, piasty. Jeżeli chodzi o tylną piastę, to jest Revolt Single Speed Pro, czyli Coolite, czyli naprawdę piasta bardzo wysokich lotów. Dla mnie tylna piasta to jest bardzo ważny element, ono łączy tylne koło, które dostaje bardzo mocne obciążenia z ramą, przenosi olbrzymie obciążenia. To musi być piasta naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o przednią piastę, to jest piasta non-diskowa, czyli bez mocowania na tarczę. No myślę, że to jest jakiś prototyp piasty przyszłorocznej. Lecimy dalej. Łańcuch Core czarny. Nie jest to najwyższy łańcuch, ale naprawdę fajnie wygląda, fajnie się komponuje z rowerem. Nie wyciąga się tak bardzo jak Halflink. Naprawdę polecam. Zresztą chyba mam jednego Halflinka, żeby dopasować długość łańcucha. Jeżeli chodzi o zębatkę, zębatka to Star, czyli zębatka z wyższej półki, wykonana z aluminium 70-75, w pełni wycinana CNC. Jeżeli chodzi o zębatkę, polecam Wam jednak lepszą zębatkę, zębatki wykonane z 70-75 aluminium, nie z 60-61, jak na przykład Peacock. Peacock jest fajną zębatką, ale jeżeli jeździmy długo, to musimy się liczyć, że ona posłuży nam sezon, może troszeczkę dłużej, ale jednak większe aluminium zawsze się wytrze, a tarcie przy łańcuchu, gdzie wiem, że nie zawsze macie dobrze nasmarowany łańcuch, jest naprawdę niszczące dla zębatki. Ale przechodzimy dalej, Corby Capo. Corby Capo, no to jak wiecie, to nie jest najwyższy model. Mamy jeszcze Corby Flare, mamy Corby Thorn, które są naprawdę takim wysokopółkowym produktem. Corby Capo to jest rozwiązanie, które dla mnie jest absolutnie optymalne. Waży około 80 kg, zdarza mi się walić hopy na płaskie, zdarza mi się tak dowalić, że aż mnie zrzuci z pedałów. Żadnych problemów z nimi nie mam. Do tego używam supportu EX, czyli z tymi zewnętrznymi łożyskami. Łożyska są dużo większe niż w standardowym Euro BB i dzięki temu naprawdę i wytrzymałość kord, i wytrzymałość łożysk jest dla mnie na takim poziomie, że mogę spokojnie o nich powiedzieć, że są bezobsługowe. Przechodzimy dalej, pedały. Znowu pedałów nie mam najwyższego modelu. Mam Streamy Pro, czyli najtańsze pedały na łożyskach maszynowych. Są to pedały odlewane. Bardzo możliwe, że korpus jest troszeczkę słabszy niż w pedałach CNC, może nie wygląda tak niesamowicie, ale taka jest prawda, że jeśli mamy pedały za 200 zł,
czy za 400, tak jak przywalimy w kamień, przywalimy w krawężnik, to będzie nas o 200 zł mi bolało. Dobra, nie, mamy opony, właśnie. Jeżdżę na oponach, które są dosyć mało popularne w Polsce. Są to Candy Slant 6. Jest to opona troszeczkę zbliżona do Kent SBE, z tym, że ma troszkę inny model budowy bieżnika. SBE, jak wiemy, ma takie małe klocuszki, bardzo ich ma tam dużo, chyba jak nazwa mówi ma ich 8 w rzędzie. Moja opona, jak też nazwa mówi, ma 6 klocuszków w rzędzie, ale inaczej ułożonych. U mnie każdy klocuszek jest takim wulkanikiem. Dlaczego jest to lepsze? Ponieważ przeważnie jeździmy po terenie twardym, jeździmy po asfalcie, jeździmy po bardzo mocno ubitej ziemi. Rzadziej się zdarza, że jeździmy w bardziej grząskim terenie i taka opona się nie ugina, te kosterki się nie uginają na boki, jeżeli wchodzimy w zakręty i przez to opona się nie ucieka nam. Koła nam nie uciekają. Z tyłu mam wersję twardą, z przodu mam wersję miękką. Jak wiemy, dycharower dertowy często hamuje bardzo mocno tyłem, więc szkoda nie było miękkiej opony na tył. Jeżeli chodzi właśnie o hamowanie. Używam też dosyć dziwnego hamulca. Myślę, że zdecydowanie większość z Was nie będzie miała pojęcia, co to za hamulec. Jest to Promax, który kiedyś sobie dawno temu przywiozłem z Azji. Gdzieś tam leżał z boku, ale potrzebowałem założyć właśnie do dertówki, bo jakiś super hamulec mi się zepsuł. I okazuje się, że mam go już ponad 2 lata. Myślę, że spokojnie 3 sezony na nim jeżdżę i nie mam z nim żadnego problemu. Wymieniłem sobie płyn, wymieniłem jakieś uszczelki w środku i naprawdę działa świetnie, bardzo fajnie hamuje. Wygląda też ciekawie. Na razie w ogóle nie mam potrzeby, żeby go zmienić. Jeżdżę na normalnie tarczy 160. I chyba nie mówiłem o kokpicie. Jeżeli chodzi o kokpit, to mam mostek funky, kierownicę swing low. Kierownica, jak widzicie, już jest naprawdę też dobrze dotarta. Myślę, że spokojnie ponad 2 sezony już na niej jeżdżę. Używam 2 podkładek pod mostkiem. Jest to dla mnie optymalna wysokość, tak? Już testowałem sobie i niższe rozwiązania, i wyższe, i zdecydowanie takie rozwiązanie jest dla mnie najlepsze. Jeżeli chodzi o gripy, jeżdżę na gripach Mace. Gripy Mace to gripy z jednym skręcanym barendem. Jeżeli chodzi o budowę gripa, to grip na środku jest z samej gumy. Nie ma plastikowego rdzenia, dlatego możemy wykorzystać jakby w pełni gumę, która oddziela nasze ręce od kierownicy. Jeżeli chodzi o barend jest mocno skręcony, także jeżeli przywalimy rowerem, a przywalamy przecież często na dercie, rzucając albo ucząc się czegoś i ziemia nam się nigdy nie dostanie pod gripa, a dla mnie to jest najważniejszy plus takich gripów. No, troszeczkę Wam opowiedziałem o rowerze. Mogę Wam powiedzieć, że jeżdżę na siodełku Combo Fati. Wybór jest prosty. To siodełko jest po pierwsze bardzo tanie, a po drugie jest bardzo lekkie. Nie mam z nim raczej większych problemów. Warto tutaj przy okazji powiedzieć troszeczkę, że nowy TUSIX Player nie jest już na sztyce 27,2, jest na sztyce 30,9. Jest to spowodowane tym, że taka rura podsiodowa lepiej komponuje się z nową górną rurką. Ale nie martwcie się, kupując taką ramę mamy w zestawie specjalną redukcję po 27,2, czyli spokojnie możecie użyć sobie sztycy taką, jaką mieliście poprzednio. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak wygląda mój rower. Już wiecie, dlaczego wybór w moim rowerze jest taki, a nie inny. Jest to wybór świadomy. Nie zawsze musicie brać najdroższe rzeczy, żeby Wasz rower naprawdę świetnie pasował pod Wasze oczekiwania. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów dotyczących grawitacji rowerowej, dirtu, freeride'u, enduro, zjazdu, zapraszamy, subskrybujcie nasz kanał. Na pewno dowiecie się tu bardzo dużo ciekawych rzeczach o miejscówkach, sprzęcie, stylu jazdy. Cześć!